Nasze papugi, które od wielu pokoleń przebywają wśród ludzi, zatraciły w jakimś stopniu instynkt pozwalający im na właściwe odżywianie się i pobieranie odpowiednich pokarmów. One są tutaj zdane na łaskę i niełaskę swoich opiekunów i od nas właśnie zależy, czy nasze papugi będą właściwie nieżywione, czy też podawane im produkty będą wyrządzały szkody w ich zdrowiu. Trudno mi tutaj wymienić wszystkie produkty, które możemy podawać naszym ptakom. Dlatego łatwiej jest wymienić mi te, których podawać nie powinniśmy. Bardzo szkodliwe dla zdrowia ptaków jest podawanie im produktów zawierających znaczne ilości soli, której ptaki nie mogą niekiedy wydalić ze swojego organizmu. Także nie podajemy ptakom produktów słonych, jak również tych, które zawierają zbyt duże ilości cukru boraczanego. Pamiętajmy, że papugom w ich różnego rodzaju kolbach, przysmakach czy wreszcie biszkoptach cukier buraczany zastępowany jest cukrem gronowym, który jest łatwiej przyswajalny i po prostu, podobnie jak dla nas ludzi, bardziej zdrowy niż cukier buraczany. Następnie nie powinniśmy jeszcze podawać produktów zawierających zbyt duże ilości tłuszczu. Jest to zrozumiałe, dlatego że ptaki, które są wśród nas, mają zdecydowanie mniej ruchu i jeżeli będą jadły zbyt tłuste pożywienie, po prostu będą zbyt otyłe, a to odbije się na stanie ich zdrowia. Nie wolno dopuścić do sytuacji, że papugi będą otrzymywały tylko i wyłącznie ziarno lub, co się często zdarza, na przykład niektórym papugom afrykańskim, będą wybierać z mieszanki tylko te najtłustsze, na przykład słonecznik, gardząc wszelkimi innymi. Po dłuższym okresie takiego właśnie odżywiania odbije się to bardzo negatywnie na ich zdrowiu. Dlatego nawet jeżeli będą protestować, należy zmuszać je do jedzenia owoców, warzyw, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, to przynajmniej część mieszanek ziaren należy zastąpić gotowymi granulatami, które zawierają taki bardzo komplementarny skład zawierający wszystkie niezbędne dla papuziego zdrowia składniki. Praktycznie jedynym owocem, którego nie powinniśmy podawać naszym papugom, jest awokado. Ponadto należy wykluczyć w pewnych okresach roku niektóre owoce, które są sprowadzone z bardzo daleka i w związku z tym sypane różnego rodzaju środkami przeciwgnilnymi, które nie są obojętne dla ptasiego zdrowia. Lepiej unikać podawania papugom sałaty i szpinaku. Azot, który jest pierwiastkiem niezbędnym do życia roślin, pochodzi nie tylko ze sztucznych nawozów. Stosowanie ekologicznych metod uprawy wcale nie gwarantuje uzyskania płodów rolnych o niższej zawartości azotanów niż dopuszczalny poziom tych związków. Obecność azotanów jest normalnym zjawiskiem każdej rośliny. Problem w tym, że niektóre kumulują go zbyt dużo, zwłaszcza rośliny liściaste jak sałata czy szpinak. Azotany w ludzkich i zwierzęcych organizmach przekształcają się w nawet 10 razy bardziej toksyczne azotyny. Orzeszki ziemne, czyli popularne fistaszki, które kupujemy w sklepach spożywczych, są prażone. Powoduje to, że stają się kruche, bardziej aromatyczne i lepiej smakują. Ale nie wolno podawać ich papugom. Orzechy znajdujące się w mieszankach dla dużych papug nie są prażone. Jeśli chcemy podawać je papugom osobno, to należy kupić również nieprażone. Są one dostępne w niektórych sklepach zoologicznych. Prażenie niszczy składniki odżywcze, zmienia zawarte w orzechach tłuszcze w taki sposób, że trudno je zmetabolizować. Ponadto, pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze ulegają utlenieniu, co powoduje powstawanie groźnych wolnych rodników sprzyjających wielu chorobom, w tym nowotworom. Lepiej więc prażonymi orzechami trójmy się sami, a papugom podawajmy te nieprażone. Jak je rozpoznać? Otóż z orzechów prażonych skórka, nie mylić jej z łupiną, odchodzi bardzo łatwo. Natomiast z orzechów nieprażonych o wiele trudniej ją usunąć. Ale papugom to nie przeszkadza. Tak już powiedziałem, czego nie wolno podawać papugom. To przede wszystkim pokarmów słonych, słodkich w rozumieniu cukru buraczanego, tłustych, a wszystkim ptakom, które nie ukończyły jeszcze 18 lat życia, kategoryczny zakaz podawania jakichkolwiek alkoholi.